Matko, jak ta kanapa skrzypi, czy to słychać? Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Mamy końcówkę września i słuchajcie, naszło mnie ostatnio na wspominki, bo uświadomiłam sobie, że mniej więcej właśnie w tym czasie, 13 lat temu, pierwszy raz przyjechałam do Turcji. I to nie był taki, wiecie, wyjazd na wakacje na tydzień do hotelu All Inclusive, tylko od razu rzucono mnie na głęboką wodę, bo przyjechałam wtedy do Turcji mieszkać przez pół roku w Burdur. Bo przyjechałam na wymianę studencką, na Erasmusa. I wiecie co, no była to wspaniała przygoda, dużo zabawy, ale też dużo trudności. I teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to naprawdę była mocna lekcja życia. I popełniłam też sporo błędów, pewnie teraz wiele rzeczy zrobiłabym inaczej. Dużo mnie to doświadczenie nauczyło i pomyślałam, że mogłabym się dzisiaj z Wami właśnie tym podzielić. Mogłabym Wam powiedzieć właśnie o tym, czego ten mój pierwszy pobyt w Turcji mnie nauczył. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zacznijmy od tego, że w ogóle decyzję o wyjeździe na tego Erasmusa podjęłam bez żadnego zastanowienia się, spontanicznie i to miał być w sumie taki żart. Pamiętam, że chodziłyśmy sobie z koleżanką korytarzem na uczelni podczas przerwy i zobaczyłyśmy wiszący plakat z informacją o tym programie. No i stwierdziłyśmy, że aplikujemy. Pewnie i tak się nie dostaniemy. Taki żart. No ale później okazało się, że jednak się dostałyśmy. A jeżeli chodzi o wybór w ogóle Turcji, to też miałyśmy do wyboru wtedy 3 kraje. Hiszpanię, Rumunię i Turcję. I pamiętam, że byłyśmy zdecydowane na Rumunię, ale później odbyło się spotkanie z chłopakiem, który pojechał do Turcji, do Burdur rok przed nami. I on tak o tej Turcji opowiadał, był tak zafascynowany, że po prostu na ostatnią chwilę stwierdziłyśmy, że jednak Turcja. Pomyślałyśmy, że skoro jemu się tak podobało, to na pewno nam też się będzie podobało, no i też będziemy miały kontakt do kogoś, kto już tam był, już coś wie, mógłby nam coś doradzić w razie czego. I tak właśnie zdecydowałyśmy się na Turcję i powiem Wam, że nie wiem, co ja sobie wtedy myślałam, no ale właśnie tutaj jest ten pierwszy błąd, który wtedy popełniłam. Bo na tym spotkaniu z tym chłopakiem zakończył się właściwie mój research na temat Turcji. Nie wiem, jak mogłam niczego nie sprawdzić, niczego się nie dowiedzieć wcześniej i po prostu tak spontanicznie, bez żadnej wiedzy na temat Turcji, wyjechać tam mieszkać pół roku. Myślę, że w tej chwili podeszłabym do tego zupełnie inaczej i na pewno bym wszystko, co możliwe, sprawdziła. Wtedy, nie wiem, jakoś tak stwierdziłam, że wszystkiego się dowiem na miejscu. No i tak też było. Może nawet to było dobrze. Nie miałam żadnych oczekiwań, nie miałam gdzieś jakichś stereotypów z tyłu głowy, nic nie wiedziałam i po prostu pojechałam i wszystkiego się dowiedziałam, wszystkiego doświadczyłam, wszystko zobaczyłam na miejscu. W trakcie, w praniu, jak to się mówi. Więc z jednej strony może to i dobrze. No ale nie wiem, myślę, że też po prostu były takie czasy, myśmy dopiero wszyscy zakładali Facebooki, nie było Instagrama, nie było TikToka, nie oglądało się tak YouTube'a, więc też jakby nie było za bardzo dostępnych takich miejsc, żeby czegoś się tam konkretnego o życiu w danym kraju dowiedzieć. Wiecie, teraz to można sobie właśnie na YouTubie znaleźć kogoś, kto mieszka w Turcji i sobie obejrzeć vlogi i zobaczyć. Wtedy tak nie było. Można było gdzieś tam poczytać ewentualnie jakieś blogi. Więc może to z tego powodu, nie wiem. W każdym razie pojechałam mieszkać w Turcji na pół roku bez żadnej absolutnie wiedzy na temat tego kraju. I kolejny błąd, jaki popełniłam, to błąd podczas pakowania się, bo sprawdziłam sobie na mapie, że Burdur to w sumie jest dość blisko Antalii. Antalya nad Morzem Śródziemnym, miasto z palmami, gorąco przez cały rok. To w Burdur pewnie też będzie ciepło przez cały rok.
I tak właśnie się spakowałam, a później się okazało, że jednak w Burdur była normalna zima, mróz i śnieg. A ja byłam bez zimowych ubrań, no ale no, miałam przynajmniej wtedy wymówkę, żeby zrobić jakieś zakupy większe. Ojej, ach, te głupie młode czasy, powiem Wam. No nic, w każdym razie przygotowania szły już pełną parą, zostało już coraz mniej czasu, walizka spakowana, mamy jechać. A tu nagle okazało się, że nie mamy mieszkania. Wcześniej w Burdur było przeznaczone dla studentów z Erasmusa mieszkanie, taki dom Erasmusa. I to mieszkanie było darmowe, studenci płacili tylko za rachunki. I my mieliśmy też to mieszkanie dostać. A tu nagle okazało się, że w tym mieszkaniu była jakaś awaria, jakieś zalanie, jakiś remont, nie wiem. I dowiedzieliśmy się na ostatnią chwilę przed wyjazdem, że tego mieszkania nie dostaniemy. I trzeba było szybko podjąć decyzję, co robimy. Czy będziemy mieszkać w akademiku, czy wynajmujemy jakieś mieszkanie. Okazało się, że na tego Erasmusa wtedy jedziemy w 8 osób, 6 osób z Polski, 2 osoby z Hiszpanii. 4 osoby były z mojej uczelni, 2 osoby z innej uczelni w Polsce, no i właśnie 2 osoby z Hiszpanii. I trzeba było wspólnie tą decyzję nagle podjąć, jeszcze nie znając się do końca, nie będąc tam na miejscu. Także to też nas dość zestresowało. No ale jakoś udało się podjąć decyzję. Zdecydowaliśmy się wtedy, że zamieszkamy wszyscy razem w te 8 osób, bo znaleźliśmy mieszkanie w centrum miasta, duże mieszkanie w takiej powiedzmy kamienicy. To było mieszkanie, które miało 4 pokoje i salon, więc razem 5 pokoi, kuchnię i 2 łazienki. Więc spokojnie mogliśmy się tam wszyscy razem w tym mieszkaniu pomieścić. Blisko było stamtąd na uczelnię i w ogóle wszędzie, więc taką decyzję podjęliśmy. No i pierwszy dramat zażegnany, wszystko już ustalone, walizka spakowana, lecimy. I powiem Wam, że właściwie dotarło do mnie, co ja robię w momencie, jak już stałam na lotnisku. Wtedy się zestresowałam pierwszy raz tak porządnie, że co ja robię. Jadę właśnie do obcego kraju na pół roku, nic o tym kraju nie wiem. Pierwszy raz będę mieszkać poza domem rodzinnym, jeszcze z tyloma osobami, też osobami, których w ogóle nie znam. No, trochę mnie wtedy obleciał strach, ale no jakby już było za późno, lecimy. I no już od pierwszego dnia przeżyłam szok kulturowy i przeżywałam go przez większość pobytu wtedy w Turcji. Dużo rzeczy mnie zdziwiło. Już zaczynając od tego, że po wylądowaniu w Antalii, jak wyszłam z lotniska i uderzył mnie ten gorąc, pomieszany jeszcze z tą wilgotnością. Pierwszy raz czułam coś takiego, bo wcześniej nie miałam okazji w takim, powiedzmy, tropikalnym klimacie się znaleźć, więc no wyobrażałam sobie, że będzie gorąco, ale że aż tak, i że to powietrze będzie tak ciężkie. To mnie zszokowało. Później, jak trzeba było się dostać z tej Antalii do Burdur autobusem, no to właśnie okazało się, że jednak angielski, który wtedy studiowałam, nie wystarczy. Taka jechałam, taka cwana, ja znam angielski, to już nie będzie problemu, nie? Że się dogadam w Turcji wszędzie z wszystkimi. No okazało się, że nie. I trzeba było kombinować już od pierwszego momentu, jak się dogadać. Nie mówiłam po turecku kompletnie, nie znałam wtedy po turecku żadnego słowa. No, ale jakoś udało się te bilety kupić. Dotarłyśmy z koleżanką do Burdur. Tam z dworca odebrali nas studenci, którzy wtedy współpracowali z biurem Erasmusa jako tacy opiekunowie właśnie studentów z zagranicy. I oni nas zaprowadzili do tego naszego mieszkania. No i wtedy już też kolejny szok, bo pierwszy raz zobaczyłam, jak wygląda ruch na drodze w Turcji. Oni już dawno przeszli przez ulicę, a my z koleżanką z tymi walizkami zostałyśmy i bałyśmy się w ogóle na tą ulicę wejść i przejść na drugą stronę. A później, jak zobaczyłyśmy to mieszkanie,
No wiecie już, że mieszkania w Turcji bywają dziwaczne. Parę przykładów Wam pokazałam na podstawie naszego poprzedniego mieszkania, ale powiem Wam, że takie mieszkanie, jak wtedy wynajmowaliśmy, to oj, czegoś takiego już więcej nie widziałam, powiem Wam. Cuda, na przykład z jednego pokoju było okno do kuchni, z drugiego pokoju były drzwi do jeszcze innego pokoju, o czym dowiedzieliśmy się później w trakcie, bo te drzwi były schowane za szafą. Łazienki były dwie, ale obie były dziwaczne. Jedna to po prostu był taki, powiedzmy, pokój kąpielowy. Otwierało się drzwi, było bardzo małe pomieszczenie, całe wyłożone kafelkami i tylko słuchawka od prysznica, nic więcej. A druga łazienka była zrobiona w ogóle w pokoju. Wchodziło się do normalnego pokoju, na podłodze były panele, normalnie pomalowane ściany, stała jakaś komoda, jakaś pozostałość po kominku jakby. I w jednej części tego pokoju zrobione takie rozsuwane drzwi, takie jakby plastikowe. Rozsuwały się te drzwi i w środku wszystko było wyłożone kafelkami, była toaleta i znowu słuchawka prysznicowa. Dziwne to było i też zupełnie niepraktyczne, bo no ja się śmiałam, że co to tutaj jest dwa w jednym, że teraz coś siadam sobie na kibelku i przy okazji mogę tutaj się wykąpać, czy co. No w każdym razie niepraktyczne to było, bo jak ktoś wziął prysznic, to nachlapał po całej tej łazience wodą, a później jak ktoś chciał skorzystać z toalety, no to wszędzie było tej wody nalane, wszystko było chlapane, więc kompletnie to było niepraktyczne, no i też takie dziwne. Widać było, że chciał właściciel tego mieszkania jakoś to przystosować do większej ilości wynajmujących studentów właśnie i widać było, że ta łazienka była po prostu w tym pokoju dorobiona i w bardzo śmieszny sposób. Dużo takich dziwnych rzeczy, jakieś takie gdzieś niby włącznik jakby do światła, ale dopiero później się okazało, że tym włącznikiem się otwiera całkiem na dole drzwi do wejścia na klatkę schodową. Czujnik dymu, który reagował, włączał alarm i odcinał nam gaz w momencie, kiedy się w łazience psikało na włosy lakierem do włosów. Dużo jakichś takich dziwnych rzeczy. No w każdym razie trzeba było, jak już reszta studentów też dojechała, dotarła, się zdecydować, jak będziemy mieszkać, kto z kim w pokoju, jak będziemy za te pokoje płacić, bo te pokoje były nierówne. Na przykład jeden pokój był jednoosobowy, jeden pokój był dwuosobowy, jeden pokój był trzyosobowy. Trzeba było się jakoś podzielić, kto chce być sam, kto chce być z kim i no jak dzielić te koszty, no bo dlaczego ktoś, kto ma swój własny pokój, miałby płacić tyle samo, co ktoś, kto jest w pokoju trzyosobowym i dzieli go z dwoma innymi osobami. Więc trzeba było to wszystko jakoś dogadać. No powiem Wam, dużo było wyzwań właśnie. To nie było takie proste, zamieszkać z tyloma osobami. Każdy miał jakieś inne przyzwyczajenia. Ciężko było się dogadać co do jakiegoś podziału obowiązków, dużo było jakichś kłótni i mi też było ciężko jako jedynaczce, jako osobie, która jest no naprawdę dość mocnym introwertykiem. Ja potrzebuję swojej własnej przestrzeni, lubię być sama, a nie było jak tej swojej własnej przestrzeni sobie w tym mieszkaniu zorganizować. Wszędzie było pełno ludzi, więc to momentami było dla mnie trudne, ale jakoś się dogadaliśmy, jakoś to wszystko przeżyliśmy, jakoś się z czasem wszystko poukładało i ostatecznie bardzo miło to wspominam, to mieszkanie tam. Nawiązaliśmy przyjaźnie i słuchajcie, do tej pory przyjaźnię się z Beatą, którą też już widzieliście na jednym z vlogów. Podlinkuję Wam w przypiętym komentarzu. Beata, jeżeli oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. Do tej pory jesteśmy przyjaciółkami. Także no bardzo ostatecznie miło to wspominam, chociaż lekko nie było. Lekko nie było też dlatego, że baliśmy się trochę właśnie na początku, jak zarządzać tym naszym budżetem.
To też była taka lekcja. Pierwszy raz mieliśmy dostępną jakąś pulę pieniędzy i trzeba było tak nią zarządzać, żeby wystarczyło tych pieniędzy do końca pobytu. A na początku nie wiedzieliśmy, ile będzie wszystko kosztować, na przykład ile wyniosą nas rachunki. Więc pamiętam, że przez pierwszy miesiąc jadłam chleb z jakimś tanim kremem czekoladowym, który w ogóle nie przypominał czekolady. Piłam wodę i jadłam na obiad takiego małego, taniego kebaba od bardzo przemiłej pani babci. I to było wszystko, bo bałam się kupować cokolwiek innego, bo bałam się, że nie starczy kasy, a nie chciałam brać kasy od mamy. Więc no, to było duże wyzwanie, ale potem po tym pierwszym miesiącu już mieliśmy mniej więcej pojęcie co i jak i trochę też już było można wyluzować. Trochę się pobawić, trochę pojeździć, pozwiedzać. Pamiętam, że wtedy właśnie pierwszy raz widziałam Pamukkale, pierwszy raz widziałam Stambuł. Więc trochę było też wyjazdów i dużo zabawy. I wiecie, z jednej strony to, że to były jeszcze takie czasy, wiecie, nie za bardzo internetowe, to było wyzwanie, bo przyjechaliśmy na tego Erasmusa wszyscy z takimi telefonami jeszcze na guziki, gdzie nie było w tych telefonach internetu. Więc no, trzeba było jakoś sobie radzić bez tych wszystkich udogodnień, które teraz się ma w telefonie w kieszeni. Więc no tak jak już mówiłam, po angielsku nie dało się dogadać, a jak gdzieś się szło na miasto, to się nie miało translatora w telefonie. Więc no dużo było wyzwań. Pamiętam, że dzwoniło się jeszcze na Skype'ie do rodziny i jak wszyscy razem w 8 osób się próbowaliśmy połączyć, to Wi-Fi nie dawało rady i strasznie przerywane były te rozmowy, że halo, halo, słyszysz mnie? I często też po prostu się wysyłało maile, bo nie dało się skontaktować. Więc takie śmieszne czasy bez internetu albo z takim słabym internetem, mało dostępnym. Ale z drugiej strony, wiecie, no, dużo też było zabawy, dużo było szaleństwa, dużo imprez, dużo dziwnych rzeczy, których się za młodo robi i przynajmniej nikt tego nie nagrał i nie wrzucił tego na YouTube'a jako vloga i mamy po prostu głupkowate wspomnienia, ale nie trzeba się, wiecie, wstydzić przed obcymi w internecie teraz. Żartuję oczywiście, no ale to taka prawda, że Erasmus to też taki czas imprez studenckich, także było można się wyszaleć już na zapas, a później już się ustatkować. Ojej. Pamiętam też oczywiście pierwsze dni na uczelni. To też było dość ciekawe doświadczenie. Oczywiście wzbudzaliśmy duże zainteresowanie. Z jednej strony to było dobre, bo od razu mogliśmy nawiązać jakieś znajomości, nie byliśmy jakimiś odludkami. Z drugiej strony no, byliśmy trochę na celowniku. Często się pojawiały gdzieś tam różne plotki na nasz temat i często po prostu absurdalne. Także bywało czasem zabawnie, czasem dziwnie, ale ogólnie byliśmy bardzo dobrze przyjęci i też wśród tamtych studentów nawiązaliśmy znajomości, które utrzymujemy do tej pory, chociaż w tamtym czasie w ogóle nie było nic z tych rzeczy w planie i kompletnie nic nie zwiastowało tego, że tak się to wszystko potoczy. I co? Ja na tym miejscu siedząc myślałem, a moja żona stoi tam. Nuri przyszedł z jakimś kolegą się z nami zapoznać. Dosyć był nieśmiały, za bardzo się nie odzywał. I tyle. Pierwsze dni w szkole. No i co, no przez ten czas Erasmusa byliśmy w sumie tylko kolegami. No nie myślałeś wtedy, że będę twoją żoną, powiedz szczerze. No patrzyłem tak, ładna dziewczyna, fajna, o, to może być moja żona. Nie. Ale tą historię właściwie już znacie. Jak się poznaliśmy i jak w ogóle zaczęła się nasza relacja. Jak nie, to tam filmy, które warto, żebyście sobie nadrobili, wrzucę Wam w przypiętym komentarzu.
Wróciłam z tego Erasmusa dużo bardziej pewna siebie i z taką świadomością, że jestem w stanie sobie poradzić z różnymi trudnościami. Nauczyłam się wtedy, jak to jest żyć w obcym kraju, żyć z innymi ludźmi, jak rozwiązywać różne konflikty, jak zarządzać budżetem. Poznałam nową kulturę, zupełnie inną, więc to bardzo dużo mi dało i też jednak rozwinęło mocno moją znajomość języka, mimo wszystko języka angielskiego, no bo ze studentami po angielsku rozmawialiśmy. Język turecki też, takie podstawy gdzieś tam złapałam, osłuchałam się z tym językiem i też było to później dla mnie bardzo pomocne, jak już miałam faktycznie bardziej nad tą znajomością języka tureckiego pracować, to już te podstawy miałam, więc to też bardzo mi się przydało. To doświadczenie zostanie zawsze ze mną, zawsze je będę miło wspominać, mimo tych wszystkich trudności, więc jeżeli ktoś wśród moich widzów studiuje i zastanawia się, czy pojechać na jakąś wymianę studencką, na tego typu program, albo może jeżeli macie wśród swoich bliskich właśnie takie osoby, to ja polecam. Naprawdę nie ma się czego bać, bądźcie odważni, korzystajcie z tego, bo to jest doświadczenie, najlepsze doświadczenie, jakie miałam przez cały okres moich studiów. No dobrze, no jeżeli ktoś z Was też był kiedyś na takiej wymianie studenckiej, to dajcie znać w komentarzach, czego Was to doświadczenie nauczyło. A my widzimy się znowu w kolejnym filmie. Mam nadzieję już niedługo. Do zobaczenia. Görüşürüz.